Telewizja w Polsce, Edyta Hołdyńska, kolejna część naszego programu i będziemy wyjątkowo dzisiaj polsko-amerykańsko Państwu opowiadać o sytuacji Żydów w Polsce, ale także o tym, jak odbierają nas Polaków, Amerykanie żydowskiego pochodzenia i jak zwalczać te złe, negatywne stereotypy, które rzeczywiście wypływają nadal po latach na wierzch opinii publicznej i nadal dużo mówi się o tym, że Polacy byli nawet jeszcze gorsi niż Niemcy, jeśli chodzi o działania podczas II wojny światowej. Skandaliczne słowa, ale takie opinie nadal są, istnieją, nadal wielu Amerykanów tak właśnie uważa. O tym, jak jest rzeczywiście, ale także nie tylko o tym, także wiele o relacjach pomiędzy Polską i Ameryką w dobie, kiedy prezydentem USA jest Donald Trump. Porozmawiamy z naszym kolejnym gościem w studio. Jest z nami Johny Daniels, prezes fundacji From the Depths. Witam serdecznie, hello. Witam. Thank you for having me here. Będziemy też ten wywiad na bieżąco tłumaczyli dla naszych widzów, ponieważ pan Johny Daniels jest niezbyt biegle mówiącym po polsku, choć ma polskie korzenie. Jak to wygląda? So Johnny, do you have Polish roots? I do. I have Polish roots. My family is from a small city called Dobrzyn nad Wisłą here in Poland. Mam polskie korzenie. Moja rodzina jest z małego miasteczka, które się nazywa Dobrzyn nad Wisłą. So all of the Polish culture and heritage came down through me. The only thing that didn't, unfortunately, was the Polish language. Więc przesiąknąłem tą polską kulturą, tradycją. Jedyne, co nie zostało mi przekazane, to niestety język. Ale warto dbać o te korzenie i warto mówić o tym, kiedy pan prezes zaczął interesować się polską historią, także historią Żydów w Polsce, bo to, przypomnijmy, jak mówił pan w jednym z wywiadów, stało się wtedy, kiedy najstarsza córka zaczęła interesować się swoimi korzeniami. So it's worth talking about these roots and it's worth being interested in them, especially with the Prezes of Peace being interested in this topic with his oldest daughter asking questions about this. What would you like to say about that? Polish-Jewish relations is interesting, it's complicated, and it's something that all of us need to be very open and discuss. Polsko-żydowskie związki są ciekawe, trudne, skomplikowane i to coś, o czym wszyscy powinniśmy mówić. There's 1,000 years of shared heritage and history. Jest 1000 lat wspólnej historii. Most of it good, some of it bad. Większość z tej historii jest dobra, niektóre epizody są gorsze. And obviously ended with the tragic mass murder of so many Jews and Poles by the hands of the German Nazis. I zakończyło się to oczywiście masakrą, holokaustem tylu Żydów i Polaków przez nazistowskie Niemcy. But we need to look at the full picture. And we need to understand, again, this 1,000 years of shared heritage and history in context of also understanding difficult events for the Jewish people and also for the Polish people, like the Holocaust. Ale musimy na to popatrzeć jako całość, a nie jako jedno wydarzenie, żeby zrozumieć lepiej te relacje. No właśnie i warto o tym mówić, ponieważ prezydent Andrzej Duda planuje, zgłosił już taki projekt ustawy, aby 17 marca ustanowić Dniem Pamięci o Polakach ratujących Żydów. I to właśnie jest ten pomysł takiego odświeżenia obrazu Polaków, którzy de facto pomagali ratować Żydom, a nie zagrażali ich życiu, jak się błędnie uważa także w Ameryce. So President Andrzej Duda is proposing a day of remembrance on the 17th of March. Because there is a lot of negative stereotypes, especially in America, regarding the role of Poles in the Second World War and the Holocaust. Look, I think that we also need to put everything in perspective. Uważam, że wszystko powinniśmy wsadzić, popatrzeć na to w perspektywie. Obviously, there is a level of negative opinion and attitude of people around the world and in the United States towards Poland. Oczywiście jest pewna ilość negatywnych spostrzeżeń, negatywnych opinii, stereotypów o Polakach na świecie, też w Stanach. But we also can't stereotype Americans and American Jews in that way either. Ale my też nie możemy spostrzegać Amerykanów i Amerykanów pochodzenia żydowskiego w pewien stereotypowy sposób. There are obviously those who do harbor negative feelings and attitudes towards Poland. Są oczywiście tacy, którzy mają negatywne opinie o Polsce, o Polakach. Most of them, I believe, unwarranted. However, some are warranted, sadly. Wiele z tych opinii są nieuzasadnione. Niektóre niestety są uzasadnione.
And regarding March 17th and the Day of the Polish Righteous, it was a good initiative. However, even within that, there are some issues. Jeżeli chodzi o 17 marca i o Dzień Upamiętnienia Sprawiedliwych, to uważam, że jest to generalnie dobra inicjatywa, ale są z nią pewne problemy. For example, there is already a day for the remembrance of the righteous amongst the nations, which is just 2 weeks beforehand on March 6th. Na przykład jest już dzień, który został ustanowiony 6 marca, czyli 2 tygodnie przed tym proponowanym dniem. And also, rather than creating a day to honor these people, so much more should be done to help them whilst they're still alive. I zamiast tylko proponować dzień, który by upamiętniał tych ludzi, jeszcze wielu z nich żyje i warto by zrobić konkretne rzeczy dla tych ludzi. Did you know that the most of the righteous amongst the nations have never been recorded telling their stories? Czy wie pani na przykład, że większość sprawiedliwych wśród narodów świata jeszcze żyjących, większość z nich jeszcze nawet nie nagrano ich wspomnień? We recorded somebody 3 weeks ago. Nagraliśmy kogoś 3 tygodnie temu. The first time she ever told her story. Był to pierwszy raz, kiedy opowiedziała swoją historię. 4 days later she had a stroke. 4 dni później miała zawał. And will never be able to tell her story again. I już nigdy nie będzie mogła opowiedzieć swojej historii. W jaki sposób dbać o te relacje, w jaki sposób dbać o te wspomnienia tych osób, ale także, co najważniejsze, jak uporządkować relacje polsko-niemieckie? Czy powinniśmy jako Polska żądać reparacji? What can we do to honor those stories? What can we do to improve Polish-Jewish relations? But most importantly, what can we do regarding Polish-German relations and the issue of restitution? The issue of restitution is tricky. Kwestia restytucji jest... Reparacji jest tricky. Difficult. Trudna. I, for example, refuse to take any money from Germans. Ja na przykład odmawiam brania jakichkolwiek pieniędzy od Niemców. Again, it's a personal opinion, the same way that I won't drive a German car or have a German washing machine. I don't nothing to do with that country. To osobista sprawa, ale na przykład nie chcę mieć niemieckiego samochodu, nie chcę mieć nawet niemieckiej pralki. Ale nie chcę mieć nic wspólnego dostał z Niemcami. reparacje wojenne, tu trzeba zaznaczyć. Także Ameryka dostała reparacje wojenne, a my nie. Israel has received reparations from Germany, so has the United States, but Poland hasn't. Poland definitely should receive reparations if that's what they want to do. Polska absolutnie powinna otrzymać reparacje, jeżeli to jest coś, czego pragnie. From my perspective, I think it's crazy that Poland hasn't already received reparations. Uważam, że to zwariowane, że Polska jeszcze nie dostała tych reparacji. I think that it's not much more difficult than creating an invoice and sending it to Mrs. Merkel. Uważam, że to nie bardziej skomplikowana sprawa niż po prostu napisanie rachunku i wysłanie go do pani Merkelowej. From my perspective, if I was in charge of receiving reparations, it's exactly what I would do. Gdybym ja był na czele dostawania reparacji, to jest dokładnie to, co bym zrobił. But it's also, I can't understand why, for example, you have the Auschwitz-Birkenau Foundation, which is an incredibly important foundation. Ale nie rozumiem, jak to jest, że na przykład jest tutaj fundacja Auschwitz-Birkenau, która jest bardzo ważną fundacją. Which is created to maintain and upkeep the German Nazi death camp. Która jest odpowiedzialna za utrzymanie tego obozu śmierci. The British government gave them $2.1 million. The Israeli government gave them $1 million. The Polish government has given countless millions of dollars. Brytyjski rząd im oferował 2,1 miliona, amerykański rząd oferował im $1 milion, polski rząd też dofinansowywał ich. In my opinion, all of that money should be coming from Germany. W mojej ocenie wszystkie te pieniądze powinny przychodzić od Niemców. I don't understand now why the Polish government are building a museum at Sobibor paid for by a bunch of different governments. This should be paid for entirely by Germany. Polska obecnie buduje muzeum w Sobiborze. Nie rozumiem, dlaczego ten projekt jest finansowany przez różne rządy, a nie w całości przez Niemcy. And so I think first things first, Poland needs to absolutely define the costs of the upkeep and maintenance of these difficult sites connected to Nazi German heritage and give the current German government the bill and tell them to pay. Więc dla mnie pierwszą rzeczą jest ustanowienie kosztorysu utrzymania wszystkich tych miejsc związanych z nazistowskimi Niemcami i zaprezentowanie ich z rachunkiem i kazanie im zapłacić za to.
Czyli pani Merkel powinna, chce, żeby to wybrzmiało, dostać od polskiego rządu rachunek za straty poniesione w II wojnie światowej, ale także za tworzenie tych wszystkich instytucji, za finansowanie muzeum upamiętniającego wydarzenia z II wojny światowej. To wszystko powinni sfinansować nam Niemcy. So it's not only a question of reparations, but it also is a question of presenting them with a bill for the upkeep of Nazi German linked museums, death camps, concentration camps. Absolutely. Tak, jak najbardziej. W takim razie jaka jest teraz rola polskiego rządu? Czy polski rząd powinien się tym zajmować? Czy jest pan zadowolony? Bo wiem, że jest pan w kontakcie także z politykami polskimi, także z Donaldem Trumpem. Był pan jego doradcą, jeśli chodzi właśnie o takie trudne relacje polsko-żydowskie czy amerykańsko-żydowskie. W jaki sposób się te sprawy załatwia na tym poziomie międzynarodowym i co powinien zrobić polski rząd? You're in touch with a lot of Polish politicians. You are an advisor to Donald Trump. On a political level, how can this sort of issue be taken care of? How can it be dealt with, politically speaking? There needs to be much more of an open channel discussing these issues. Musi być o wiele bardziej otwarty kanał komunikacyjny, jeżeli chodzi o te sprawy. Things need to be worked in the proposition of working between a coalition. Musi być pewna współpraca taka koalicyjna. For example, March 17th. This should have been built as part of a coalition. Na przykład ten dzień 17 marca powinien był być zbudowany, skonstruowany poprzez koalicję. Countries are interested and are willing to tell this story. Wielu krajów jest zainteresowanych i chciałyby opowiadać tą historię. Jared Kushner, the son-in-law of President Trump. Na przykład Jared Kushner, syn Donalda Trumpa. His grandmother fought with the Bielski brothers in the forests of Belarus during the Second World War, fought against the Nazis. Jego babcia walczyła z braćmi bielskimi w lasach na Białorusi podczas II wojny światowej. So when we're discussing this issue, we're talking about a president who has a very strong understanding of the Holocaust and of the German Nazi crimes. Więc kiedy mówimy o tych sprawach, mówimy tutaj o prezydencie, który ma bardzo głębokie zrozumienie nazistowskich, niemieckich nazistowskich zbrodni. A co tak naprawdę zbrodni. Donald Trump myśli o Polakach? Bo w kampanii prezydenckiej, w kampanii wyborczej było wiele takich sprzecznych sygnałów. Oczywiście po wizycie w Polsce, w Warszawie to się zmieniło. Ten odbiór Donalda Trumpa jako jednak sprzyjającego Polsce i polskiemu rządowi. Natomiast kiedy jeszcze trwała kampania prezydencka, no to padło kilka takich niepokojących sformułowań, jeśli chodzi o Polaków. What do you think Donald Trump actually thinks about Poland? Because there have been some mixed signals between his campaign trail when he said various things about Poland and Poles and his latest visit in Warsaw where he spoke to the Poles. What do you think he actually thinks about Poland and the Poles? I mean, I've personally spoken to the president about this issue before he became president. And Donald Trump has a very positive opinion of the region. He has a very strong understanding of the security needs of Poland. Osobiście rozmawiałem z prezydentem na ten temat, nim stał się prezydentem i ma bardzo głębokie zrozumienie spraw tego regionu, bardzo lubi ten region i rozumie potrzebę bezpieczeństwa tego regionu. However, this needs to be built upon. Ale trzeba na tej jego opinii budować. Czekamy w takim razie na pogłębienie tych relacji, czekamy na rozwinięcie także tematu reparacji wojennych, no i czekamy na to, aby obraz Polaków w II wojnie światowej, także relacji polsko-żydowskich był jak najbardziej prawdziwy przede wszystkim. Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę. Johny Daniels, prezes fundacji From the Depths. Bardzo dziękuję raz jeszcze i tłumacz. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest wszystko w tej części naszego programu. Za chwilę jeszcze kolejna część naszej rozmowy. Wiceminister Sprawiedliwości będzie naszym gościem, pan Michał Woś. Zapraszam już za chwilę.